Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się pamięciami wszelakimi, a mianowicie będziemy mówić o pamięciach SRAM, Flash, DRAM i nauczymy się je testować, a przy okazji poznamy nową rodzinę mikrokontrolerów, mikrokontrolery AVR, a konkretnie AVR 128 DB48. Jak zwykle zapraszam Was także do podzielenia się swoim doświadczeniem, uwagami w komentarzach pod tym filmem, no i oczywiście lajkowania i subskrybowania mojego kanału. W poprzednich odcinkach zajmowaliśmy się portem szeregowym i pokazałem Wam wtedy, w jaki sposób przy pomocy prostego programu można wymieniać polecenia pomiędzy PC-tem a mikrokontrolerem. A dzisiaj ten prosty program rozszerzymy sobie o nowe funkcjonalności związane z możliwością przeprowadzenia testów używanych przez nas pamięci. Nauczymy się także odczytywać i zapisywać pamięci flash oraz pamięci EEPROM. A do czego nam to wszystko jest potrzebne? Ano, bardzo często jako hobbyści posługujemy się pamięciami pochodzącymi np. z wylutów. Wobec tego, zanim je użyjemy, warto się przekonać, czy one ciągle poprawnie działają. Również, kiedy budujemy np. retrosprzęt, używamy układów, które od lat nie są produkowane, wobec tego przed ich użyciem warto się przekonać, czy one ciągle poprawnie działają. Ale są znacznie ważniejsze powody. Zbudowanie testera pamięci umożliwi nam nie tylko napisanie przydatnego oprogramowania, ale także poznanie wielu tajników programowania mikrokontrolerów, które mogą się przydać w innych projektach. Dlatego też w tym odcinku dowiecie się troszeczkę więcej o timerach i ich bardziej zaawansowanym użyciu oraz takich na przykład podsystemach jak Event System, który warto poznać, a jest on bardzo fajną cechą nowych mikrokontrolerów AVR. Dlatego jeszcze raz zachęcam do wysłuchania tego odcinka. No to zacznijmy od pamięci, które w praktyce hobbystów są chyba najczęściej stosowane, a więc pamięci SRAM. Pamięci te, o czym się za chwilę przekonacie, są niezwykle proste w użyciu, a to dlatego, że posiadają bardzo prosty interfejs równoległy. Pamięci te możemy bardzo szybko odczytywać oraz zapisywać, natomiast ich pewną wadą jest to, że nie zachowują informacji po wyłączeniu zasilania. Ale w przeciwieństwie do pamięci dynamicznych nie wymagają tzw. odświeżania, co znacznie upraszcza nam część elektroniczną układu, stąd też bardzo chętnie po nie sięgamy. Ze względu na skomplikowaną strukturę wewnętrzną tych pamięci, którą tutaj widzicie, są one relatywnie drogie oraz posiadają ograniczoną pojemność. Jednak ta pojemność mierzona czasami nawet w megabajtach nie jest dla hobbysty zwykle jakąś większą barierą. Ze względu na bardzo prosty interfejs, pamięci te możemy podłączyć praktycznie do dowolnego mikrokontrolera, nawet jeżeli on nie posiada specjalnego interfejsu dedykowanego pamięci zewnętrznej. Oczywiście w takich przypadkach dostęp do tej pamięci będzie mało wygodny oraz zdecydowanie wolniejszy. No to rzućmy sobie okiem do noty katalogowej przykładowej pamięci typu SRAM, czyli pamięci RAM statycznej. Tak jak tutaj widzicie, ja sobie wziąłem taką pamięć o oznaczeniu K6X4008C1F, cokolwiek to znaczy, i mam podstawowe informacje mówiące mi o pojemności tej pamięci i w tym wypadku jest to pamięć o pojemności 512 kilo razy 8 bitów, a więc 512 KB. Jest to pamięć statyczna RAM wykonana w technologii CMOS, natomiast takim kolejnym bardzo ważnym parametrem charakteryzującym pamięć jest czas dostępu. Jak widzicie, ja sobie wybrałem pamięć, która ma czas dostępu 55 nanosekund, a więc jest pamięcią bardzo szybką. Tak przy okazji, szybkość pamięci statycznych to ich kolejna zaleta. Zwykle ich szybkość jest zdecydowanie wyższa niż pamięci dynamicznych. Ten czas dostępu określa nam czas, jaki jest potrzebny pomiędzy wystawieniem adresu np. przez mikrokontroler, a uzyskaniem informacji zawartej w adresowanej komórce pamięci. Oczywiście im jest on krótszy, tym pamięć może działać szybciej. No to rzućmy okiem na sygnały sterujące tą pamięcią. Jak widzimy w nocie, mamy do dyspozycji linie adresowe, które wybierają nam określoną komórkę pamięci. Liczba tych linii zależna jest od pojemności pamięci. W przypadku tej mojej pamięci o pojemności 512 KB mam 19 linii adresowych numerowanych od A0 do A18. W przypadku pamięci o mniejszej pojemności, np. 64 KB, będę miał tylko 16 linii adresowych, odpowiednio A0 do A15. Kolejne sygnały to sygnały związane z magistralą danych. Jak widzicie, ta pamięć ma organizację 8-bitową, stąd też mam 8 linii wejścia-wyjścia, na których dostępne są dane. One są odpowiednio nazwane w tym przypadku IO1 do IO8. Są to sygnały wejścia-wyjścia, których kierunek określany jest przez pozostałe sygnały sterujące tą pamięcią. Te pozostałe sygnały to sygnały CS, OE oraz WE. Zacznijmy od sygnału CS.
Sygnał CS, czyli Chip Select, umożliwia nam wybór układu. W przypadku, kiedy jest on nieaktywny, układ jest w stanie uśpienia, a jego linie danych są w stanie wysokiej impedancji. Z takim układem się nie skomunikujemy. Z tego wniosek, że pierwszym warunkiem dla prawidłowej komunikacji z pamięcią jest aktywacja sygnału CS. Kolejne dwa sygnały, czyli sygnały OE oraz WE, określają nam typ wykonywanej operacji. W przypadku odczytu musimy dokonać aktywacji sygnału OE, który ustawia nam tę linię I/O jako wyjścia ze strony pamięci, umożliwiając odczyt komórki pamięci, której adres wskazują linie adresowe. W przypadku, kiedy chcielibyśmy zapisać komórkę pamięci, musimy aktywować sygnał WE. Tak jak widzicie, w dalszej części noty mamy podane dokładne zależności czasowe, którymi aż tak bardzo na razie się nie musimy przejmować. Mamy także podane zależności czasowe pomiędzy poszczególnymi sygnałami dla operacji odczytu i zapisu. Zacznijmy od operacji odczytu. Tak jak widzicie, najpierw mikrokontroler musi wystawić adres komórki, którą chcemy odczytać. Następnie aktywujemy układ oraz aktywujemy sygnał OE, co umożliwia nam uzyskanie dostępu do danych, które pojawiają się na magistrali danych, a więc na tych naszych pinach IO1 do IO8. Bardzo podobnie wygląda operacja zapisu, z tym, że zamiast aktywować bufory wyjściowe układu przy pomocy sygnału OE, wykorzystujemy tutaj strop zapisu WE, a więc znowu wystawiamy adres zapisywanej komórki, następnie aktywujemy sygnał CS oraz sygnał WE, który informuje pamięć, że kolejną operacją będzie operacja zapisu danych, które znajdują się na magistrali danych, do wybranej komórki pamięci SRAM. Oczywiście minimalne czasy trwania tych operacji są zależne od czasu dostępu użytej pamięci. Stąd też dla użytej pamięci, która ma czas dostępu 55 nanosekund, minimalny czas trwania operacji zapisu bądź odczytu wynosi właśnie 55 nanosekund. No i to właściwie wszystko, co musimy wiedzieć, ażeby móc korzystać z tych pamięci. Zgodzicie się chyba wobec tego ze mną, że jest to banalnie proste. No to w takim wypadku spróbujmy tą pamięć wykorzystać. Ponieważ bardzo często, jak Wam już wspominałem, wykorzystujemy pamięci z odzysku, więc na początku musimy się przekonać, czy taka pamięć działa poprawnie. Stąd też spróbujmy napisać program, który komunikuje się z tą pamięcią, a przy okazji umożliwia przetestowanie, czy działa ona poprawnie. Niestety ja dysponuję tylko pamięciami w obudowach SOP, stąd też, ażeby ułatwić sobie życie, przylutowałem je do adaptera, który umożliwia mi proste wyprowadzenie tych sygnałów, dzięki czemu mogę włożyć tą pamięć na przykład w płytkę stykową. No to pamięć już mamy, teraz pora na mikrokontroler sterujący. Ja użyję płytki Curiosity Nano z mikrokontrolerem AVR 128 DB48, dlatego że chciałbym przy okazji pokazać Wam użycie tych nowoczesnych mikrokontrolerów AVR. Ten mikrokontroler przy okazji ma wystarczającą liczbę pinów I/O, tak żebym mógł bez problemu sterować tą moją pamięcią. Jest tylko mały problem, dlatego że część z tych pinów na płytce Curiosity jest wykorzystywana do realizowania innych funkcji. Między innymi jest na przykład podłączona pod zewnętrzny kwarc zegarkowy, albo na przykład kwarc taktujący mikrokontroler, diodę LED lub przycisk. Ja tych pinów nie będę używał, dlatego że z nimi są związane pewne dodatkowe pojemności, co może wpływać na przykład na tempo narastania opadania zboczy i w efekcie współpracę z moją pamięcią. Dlatego ja te piny pominę, natomiast jeżeli byście użyli gołego mikrokontrolera, to oczywiście jak najbardziej możecie je również wykorzystać. A więc ja sobie podłączę poszczególne piny pamięci z pinami I/O mikrokontrolera, tak jak tutaj widzicie, a mianowicie cały port C wykorzystam jako dwukierunkową magistralę danych D0, D7, piny P0, P1 jako linie adresowe A0, A1, następnie portu PA2 do PA7 wykorzystam jako magistralę A2, A7, cały port D jako linie adresowe A8, A15, PB4, PB5 to będą dodatkowe linie A16, A17, PF2, A18, natomiast sygnały sterujące to będą odpowiednio piny PF4, PF5 i PF3. Oczywiście, jeżeli wykorzystacie pamięć o mniejszej pojemności, a co za tym idzie mniejszej liczbie linii adresowych, to nie musicie wszystkich połączeń wykonywać. No to teraz muszę te połączenia wykonać. Jest to dosyć mozolna i uciążliwa część pracy. Bardzo ważne, ażebyśmy te sygnały doprowadzili do odpowiednich pinów sterujących pamięcią. W przeciwnym wypadku będziemy mieli kłopoty na dalszych etapach. Tak przy okazji, teoretycznie możemy mieszać kolejność linii adresowych oraz linii danych. To nie będzie miało większego znaczenia, ale w praktyce na razie trzymajmy się standardów po to, żeby sobie nadmiernie nie komplikować i później ewentualnie ułatwić debugowanie układu. Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Zanim odpalicie te testy i włączycie zasilania, a przede wszystkim podłączycie testowaną pamięć, to nie zapomnijcie ustawić prawidłowego napięcia pracy na tej płytce Curiosity Nano, tak jak tutaj to widzicie. W menu sobie wybieramy napięcie, ustawiamy je, a następnie dopiero podłączamy testowaną pamięć. To ma bardzo duże znaczenie, dlatego że jeżeli testowana pamięć działa wyłącznie z napięciem na przykład 3,3 V, a nasze Curiosity będzie wystawiało
miało napięcie 5V, to w tym momencie dojdzie do uszkodzenia tej pamięci. Samą pamięć też oczywiście zasilamy tutaj z Curiosity Nano, z tego regulatora, który daje regulowane napięcie. Nie podłączajcie tego do napięcia plus 5V, dlatego że te pamięci, które działają z niższymi napięciami, ulegną po prostu uszkodzeniu. No to świetnie, hardware mamy przygotowany, to teraz czas na software. Ponieważ wiemy, do jakich portów I/O są podłączone poszczególne sygnały tej użytej przeze mnie pamięci, więc muszę skonfigurować odpowiednio te porty. I w tym celu stworzyłem sobie funkcję, którą tutaj widzicie. Jej podstawowym zadaniem jest odpowiednia konfiguracja pinów sterujących sygnałami specjalnymi, liniami adresowymi oraz szyną danych. Ponieważ czasami wykorzystuję tylko część pinów sterujących danym portem I/O, wobec tego wykorzystałem tutaj pewne rozszerzenia możliwości dostępu do tych portów, dostępne w nowych mikrokontrolerach AVR, ale także powszechnie dostępne na przykład w ARMach. Dzięki dodatkowym rejestrom SET, CLR oraz TGL możemy manipulować stanem poszczególnych bitów portów I/O. I tak na przykład rejestr DIRSET umożliwia nam selektywne ustawienie jako wyjścia poszczególnych wybranych linii. W tym wypadku jako wyjścia ustawiane są wyłącznie te linie portu, na przykład E, dla których odpowiednie bity wynoszą 1. Stan linii, dla których bity wynoszą 0, nie ulega zmianie, czyli jeżeli one wcześniej były wyjściami, to nadal pozostają wyjściami, a jeżeli były wejściami, to nadal pozostają wejściami. W ten sam sposób działa na przykład rejestr OUTSET. W tym wypadku mam możliwość ustawienia selektywnie pojedynczych bitów bez wpływania na stan tych pozostałych. W tej mojej aplikacji to akurat nie ma może większego znaczenia, natomiast to będzie miało duże znaczenie w aplikacjach, w których intensywnie korzystacie z przerwań, które również zmieniają stan tych portów I/O. Dzięki temu unikamy konieczności przeprowadzenia operacji typu read, modify, write, o czym jeszcze pewnie w jakimś innym filmie Wam opowiem w szczegółach. No a więc funkcję odpowiedzialną za inicjalizację portów I/O sterujących wybraną pamięcią mamy napisaną, to teraz przejdźmy do kolejnych funkcji. Dwie podstawowe funkcje, których będziemy potrzebować, to są funkcje umożliwiające odczyt oraz zapis pamięci SRAM. Tutaj możemy ponownie zerknąć do noty katalogowej użytej pamięci, w której mamy pokazane przebiegi sterujące dla operacji odczytu i zapisu. Jak widzicie, w przypadku operacji odczytu musimy sobie najpierw ustawić odpowiedni adres odczytywanej komórki, a następnie aktywujemy sygnały CS oraz OE, no i po czasie równym czasowi dostępu do pamięci na szynie danych powinny pojawić się odczytywane dane. Operacja zapisu przebiega całkiem podobnie, czyli też najpierw wystawiamy adres zapisywanej komórki, a następnie aktywujemy sygnały CS oraz WE, no i po czasie równym czasowi dostępu do pamięci te dane powinny zostać zapisane. Jak widzimy, powtarzającą się tutaj operacją jest operacja ustawiania adresu. No więc ja sobie zdefiniowałem taką funkcję, którą tutaj widzicie, którą nazwałem setAddr. Ta funkcja przyjmuje 32-bitowy argument będący adresem wybieranej komórki pamięci, a następnie ten adres wystawia na pinach I/O mikrokontrolera, które podłączone są pod linie adresowe. Ponieważ ta moja pamięć wykorzystuje 19 linii adresowych, wobec tego z tego 32-bitowego adresu potrzebuję tylko 19 bitów i te bity są porozdzielane pomiędzy poszczególne porty I/O, stąd też skomplikowane operacje logiczne, które teraz będę wykonywał po to, ażeby poszczególne bity tego adresu wystawić na odpowiednich liniach, które są podłączone pod linię A0, A18 adresowanej przeze mnie pamięci. I tak na przykład na liniach B0 i B1 portu E znajdują się odpowiednio linie adresowe A0 i A1. No i teraz, żeby je wystawić, wykorzystuję najpierw ten rejestr OutCLR, który selektywnie kasuje mi stan dwóch najmłodszych bitów portu E, a następnie wykorzystuję rejestr OutSet, który powoduje, że w przypadku, kiedy stan linii A0 lub A1 wynosi 1, to odpowiadający bit jest ustawiany. Dzięki temu na bitach B0, B1 portu E znajdzie się stan linii A0 i A1. Analogicznie postępuje w przypadku pozostałych linii adresowych. No to teraz możemy przejść do funkcji zapisu i odczytu komórki pamięci. Jak widzicie, obie funkcje wykorzystują funkcję setAddr po to, żeby ustawić adres wybranej komórki. Następnie funkcja zapisująca ustawia magistrale danych jako wyjście, dzięki temu mikrokontroler może wystawić zapisywane dane, natomiast funkcja odczytu ustawia magistrale danych jako wejście, dzięki czemu mikrokontroler może te dane z pamięci odczytać. W kolejnym etapie aktywuję dla funkcji zapisującej strop zapisu WE, jak widzicie modyfikuje pojedynczy bit portu I/O. Podobnie dla funkcji odczytującej komórkę pamięci modyfikuje bit sterujący sygnałem OE będącym stropem odczytu. Pewnie zastanawiacie się, a co z sygnałem CS? Ja w tych funkcjach tym sygnałem nie będę bezpośrednio sterował, dlatego że w przypadku dostępu do pamięci zwykle chcemy mieć dostęp jednocześnie do szeregu komórek, w
związku z tym ten sygnał CS może być permanentnie aktywny. To w przypadku pamięci SRAM w niczym nie przeszkadza. A więc tak jak tutaj widzicie, ja sobie napisałem taki króciutki program testowy, żeby sprawdzić, czy te moje funkcje do tej pory napisane działają poprawnie. No jak widzicie, na początku inicjuję piny IO zgodnie z tym opisem, który Wam wcześniej podałem. Następnie aktywuję sygnał CS, tak żeby on był permanentnie aktywny, to nam nie przeszkadza. A następnie sobie stworzyłem taką pętlę, w której najpierw zapisuję do wybranych komórek pamięci pewną wartość, po czym tą wartość spróbuję odczytać. No i jeżeli dostęp do pamięci działa poprawnie, to w tym momencie te odczytane komórki pamięci powinny mieć taką zawartość, jaką do nich zapisałem. No i na końcu oczywiście deaktywuję sygnał CS. No to sprawdźmy, czy to wszystko działa. Ja tutaj skorzystam z faktu, że na tych płytkach Curiosity Nano mam wbudowany programator debugger, w związku z tym mogę sobie ustawić breakpointa, a następnie uruchomić program, no i oczywiście wykonywanie tego programu zostanie przerwane w miejscu, w którym wstawiłem pułapkę. Dzięki temu będę mógł sobie podglądnąć zawartość zmiennych rejestrów, no i sprawdzić, czy rzeczywiście to, co odczytałem, jest równe temu, co zapisałem do komórek pamięci SRAM. No jak widzicie, rzeczywiście po uruchomieniu program został przerwany i teraz mogę sobie zaglądać do tej mojej tablicy TBL po to, żeby sprawdzić, czy to, co odczytałem z pamięci, jest poprawne. Tak przy okazji, ja tą tablicę TBL zadeklarowałem jako static volatile, dlatego, żeby optymalizator mi jej nie zoptymalizował w ten sposób, że ją skasuje całkowicie z programu, dlatego, że ja nigdzie dalej się do niej nie odwołuję, w związku z tym optymalizator mógłby mi ją po prostu usunąć. No i teraz jak widzimy, rzeczywiście z grubsza odczytałem to, co zapisałem do tej pamięci, niemniej jednak w przypadku na przykład adresu 0 występuje błąd. Tam dalej też występują drobne błędy, a więc widzimy, że coś jest nie tak. Czyli te moje funkcje z grubsza działają, ale nie do końca. Dlaczego tak się dzieje? Powodem jest magiczny czas dostępu do pamięci. Jak pamiętacie, jest to parametr, który nam mówi, jaki jest minimalny czas potrzebny na zapisanie lub odczytanie pojedynczej komórki pamięci SRAM. Problem polega na tym, że ja traktuję mój mikrokontroler bardzo szybko, w związku z tym on szybko wystawia rozkazy i szybko zmienia stan linii IO. W efekcie ten stan jest zmieniany szybciej, niż pozwala na to czas dostępu użytej przeze mnie pamięci. W efekcie pojawiają się losowe błędy. To jest typowe wtedy, kiedy jesteśmy na granicy parametrów elektrycznych używanego układu. Co wobec tego należy zrobić? No nic prostszego, wystarczy po prostu wydłużyć stroby zapisu lub odczytu, no i powinno być wszystko ok. Dlatego ja sobie tutaj umieszczę dodatkowe instrukcje NOP, one nic nie robią, poza tym, że wstrzymują działanie procesora, co powoduje, że strop zapisu lub odczytu ulega wydłużeniu. No i jak widzicie, po wstawieniu tych dodatkowych instrukcji NOP sytuacja ulega normalizacji i tym razem odczyt z pamięci przebiega prawidłowo. No to skoro te podstawowe funkcje zapisu i odczytu działają bardzo dobrze, to spróbujmy je troszeczkę ulepszyć. Testowane pamięci mogą mieć bardzo różne czasy dostępu, mogą to być pamięci bardzo szybkie, takie jak ta, którą właśnie używam o czasie dostępu kilkunastu nanosekund. Mogą to też być pamięci dosyć wolne o czasach dostępu sięgających setek nanosekund. Stąd też użyte czasy zapisu i odczytu komórek pamięci muszą być dostosowane do parametrów używanej pamięci SRAM. A więc najprościej byłoby wprowadzić opóźnienia w tych funkcjach równe maksymalnemu czasowi dostępu testowanej pamięci. Byłoby to rozwiązanie bardzo proste, ale takie funkcje działałyby bardzo wolno. W efekcie, szczególnie przy pamięciach o dużych pojemnościach, pojawiłby się problem, dlatego że test takiej pamięci byłby strasznie czasochłonny. Wobec tego lepiej jest przyjąć, że możemy sobie płynnie określać te opóźnienia. Tutaj jednak powstaje problem. Moglibyśmy wykorzystać funkcje opóźniające, te, które doskonale znacie, na przykład delay ms lub delay us. Obie funkcje jednak służą do generowania relatywnie długich czasów opóźnień liczonych w mili albo mikrosekundach, a my potrzebujemy opóźnienia liczone w nanosekundach. Oczywiście moglibyśmy je wydłużyć, no ale to znowu zwolni nam czas dostępu do naszej pamięci, więc nie o to chodzi. No i domyślacie się, jakie jest rozwiązanie. Tam, gdzie chcemy precyzyjnie odmierzać czas albo krótkie odcinki czasowe, najlepiej jest wykorzystać możliwości sprzętowe mikrokontrolera, a więc timer. No i dodatkowo przy tej okazji będę Wam mógł powiedzieć kilka słów o timerach w mikrokontrolerach AVR. A jest o czym opowiadać, dlatego że timery, szczególnie w tych nowych AVR-ach, czyli na przykład AVR, DB, DA i tak dalej, mają bardzo zaawansowane możliwości, o których warto wspomnieć. Zauważcie, że cały problem tak naprawdę sprowadza się tylko do wygenerowania odpowiedniego strobu zapisu lub odczytu, strobu o odpowiedniej długości trwania stanu aktywnego. Do tego celu idealnie nadaje nam się właśnie timer, ale bardzo specyficzny timer. Przede wszystkim chcemy wygenerować pojedynczy impuls. I tak jak tutaj widzicie, jak sobie przejrzymy timery w mikrokontrolerze AVR-DB, to zauważymy, że mamy kilka typów timerów, ale tylko jeden z nich ma tryb tak zwany single shot. Jest to tryb, w którym timer jest wyzwalany jednokrotnie, a więc robi dokładnie to, co nas interesuje. Chcemy wygenerować impuls, pojedynczy impuls o określonym czasie trwania. A więc widzicie, jakiego timera już musimy użyć.
A więc rzućmy sobie okiem na opis tego trybu Single Shot, który występuje w tym mikrokontrolerze wyłącznie w przypadku timera typu B. No i tak jak tutaj widzicie w tej nocie, w tym trybie timer sobie liczy od wartości 0 do jakiejś tam wartości maksymalnej, którą możemy ustawić, a jednocześnie ma możliwość porównywania bieżącej wartości timera z wartością referencyjną. No i wtedy, kiedy to porównanie wypada pozytywnie, będzie generowany impuls wyjściowy. Dochodzi do zmiany stanu wyjścia z 0 na 1. Przy czym doliczenie do wartości top powoduje znowu wyzerowanie stanu wyjścia, więc w ten sposób możemy wygenerować sobie pozytywny impuls o określonym czasie trwania. Dodatkowo, jak widzimy, ten timer możemy w tym trybie wyzwolić wyłącznie przez tak zwany event system. Co do takiego, to ja Wam pewnie opowiem w osobnym odcinku, dlatego że to jest bardzo fajny podsystem, który łączy inne układy peryferyjne mikrokontrolera. Tutaj dosyć nam wiedzieć, że właśnie przez event system możemy właśnie wyzwolić taki timer w trybie single shot. No to teraz możemy przejść do opisu rejestrów, po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób należy skonfigurować ten układ peryferyjny. No i tutaj mamy podsumowanie tych wszystkich naszych rejestrów timera, więc po kolei zastanówmy się, co musimy w nich zmienić. Pierwszy to jest rejestr kontrolny A, który jak widzicie umożliwia nam wybór źródła zegara. To źródło zegara będzie nam określać rozdzielczość tego timera, ponieważ nas interesuje maksymalna rozdzielczość, w związku z tym sobie wybierzemy maksymalnie wysokie taktowanie, a więc taktowanie zegara peryferyjnego. Tak przy okazji, jak widzicie, ten timer ma tutaj szereg różnych możliwości. Możemy go taktować na przykład z innego timera albo właśnie z event system, co daje nam też możliwość taktowania ze źródeł zewnętrznych. Oprócz tego w tym rejestrze mamy także bit enable, który umożliwia odblokowanie timera, ale tą operację powinniśmy przeprowadzić na samym końcu po skonfigurowaniu wszystkich rejestrów tego układu peryferyjnego. Stąd też zapis do tego rejestru kontrolnego A będę dokonywał dopiero wtedy, kiedy skonfiguruję wszystkie pozostałe rejestry. Kolejny rejestr to jest rejestr kontrolny B. On jest dla nas bardzo ciekawy z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że umożliwia on wybór trybu pracy timera. Tak jak już ustaliliśmy, potrzebujemy tak zwany tryb single shot. No jak widzicie, możemy sobie ten tryb tutaj ustawić, ale potrzebny nam jest jeszcze jeden bit, a mianowicie ten bit, który umożliwia odblokowanie wyjścia timera i w efekcie ten przebieg, który będziemy generować, pojawia się na wybranym pinie portu I/O. A więc ten bit też sobie musimy ustawić. Kolejny rejestr, który musimy skonfigurować, to jest rejestr kontrolujący właśnie wyzwalanie tego timera i inne jego funkcje kontrolowane przez event system. I tutaj musimy sobie ustawić ten bit, który nazywa się capture event input enable, dzięki czemu właśnie będziemy mogli wyzwalać ten timer w trybie single shot przy pomocy kanału systemu event system. I na koniec jeszcze musimy określić długość generowanego impulsu i w tym celu musimy wykorzystać ten rejestr capture compare. W tym rejestrze wpisujemy sobie po prostu, do jakiej wartości musi zliczyć timer, ażeby zmienić stan wyjścia na przeciwny. No i w związku z tym, dzięki temu rejestrowi możemy sobie określić szerokość tworzonego impulsu. W tym wszystkim muszę jeszcze zadbać o to, ażeby ten sygnał generowany przez timer pojawił się na odpowiednim wyjściu mikrokontrolera. Tutaj mam pewne możliwości elastycznej konfiguracji, aczkolwiek są one dosyć ograniczone. Mianowicie za to, na jakim pinie I/O pojawi się sygnał generowany przez jakiś układ peryferyjny, odpowiada port multiplexera. No więc zaglądnijmy do odpowiedniej sekcji noty katalogowej. No widzimy, że tutaj mamy różne możliwości. Ja sobie wybieram właśnie tą możliwość multiplexowania sygnału z timera TCB. No więc klikam sobie tutaj na tą sekcję. No i jak widzicie, w pewnym ograniczonym zakresie mogę sobie wybierać, na jakich pinach pojawi się sygnał generowany przez poszczególne typy timerów. Jak widać, w przypadku tych timerów TCB wybór jest ograniczony, dlatego że mogę sobie wybrać konfigurację domyślną lub też konfigurację alternatywną. No i w przypadku timera TCB0 mogę sobie wyprowadzić to wyjście timera albo na bit PA2 portu A, albo na bit 4 portu PF. Ponieważ jak już wcześniej ustaliliśmy, ten strop zapisu jest właśnie na porcie PF4, wobec tego właśnie wybieram sobie tą konfigurację alternatywną. No i w ten sposób sygnał powinien pojawić się właśnie na wyjściu PF4. No i wszystko fajnie, tak jak tutaj widzicie, ja sobie to od razu zakodowałem i rzeczywiście jestem w stanie wygenerować impuls o pożądanym czasie trwania. Jak widzimy na oscyloskopie, wszystko jest ok. No, z małym problemem. Ten strop zapisu, który chciałbym w ten sposób wygenerować, powinien mieć polaryzację ujemną, a ma dodatnią. W związku z tym muszę odwrócić polaryzację generowanego impulsu. Jak to zrobić? I tutaj pojawia się kolejna przyjemna cecha tych nowych mikrokontrolerów serii AVR, ale taką samą cechę znajdziecie w szeregu innych mikrokontrolerach, a mianowicie możliwość hardware'owego odwrócenia polaryzacji pinu I/O. W tym celu zaglądnijmy do noty, do tej sekcji, która jest poświęcona właśnie portom I/O, no i tutaj zobaczycie, że mamy szereg rejestrów, w tym rejestr kontrolny. No i teraz przejdźmy sobie do tego rejestru kontrolnego. No i jak widzicie, w tym rejestrze kontrolnym pinu I/O możemy sobie wybrać
specyficzne konfiguracje tego pinu i między innymi mamy taki bit, który się nazywa Inverted IO Enable. Ustawienie tego bitu powoduje odwrócenie stanu wyjścia danego pinu, czyli jeżeli na przykład do odpowiedniego bitu portu wpiszemy wartość 1, to na wyjściu będzie 0, jak wpiszemy 0, to na wyjściu będzie wartość 1. To jest wyjątkowo wygodna cecha tych portów IO. No i teraz zobaczcie, jak sobie ustawiłem ten bit, no i ponownie wygenerowałem impuls w tym trybie single shot, no to wszystko jest ok, polaryzacja tego impulsu jest poprawna, więc w ten sposób, jak widzicie, mogę sobie wygenerować impuls o programowym czasie trwania, który będzie właśnie tym strobem zapisu do pamięci. Dzięki temu nie muszę używać tych wszystkich funkcji delay. No to świetnie, jak nam tak dobrze poszło z generowaniem strobu zapisu, to teraz spróbujmy wygenerować strob odczytu. Tutaj postąpimy analogicznie, wykorzystamy timer TCB1, ale tutaj mamy pewien problem, a mianowicie odczyt zawartości wystawianej przez pamięć powinien odbywać się na zboczu narastającym sygnału strobu odczytu. No i pojawia się kłopot, dlatego że ten strob odczytu oczywiście możemy, tak jak w przypadku strobu zapisu, hardware'owo wygenerować, ale nie jesteśmy w stanie hardware'owo odczytać wartości wystawianej przez pamięć na tym zboczu narastającym. Wobec tego byłby mały kłopot, dlatego że jak odczytamy tą pamięć, to może się okazać, że ten strob zapisu już jest nieaktywny od jakiegoś czasu, a więc wyjścia pamięci są w stanie wysokiej impedancji, no i w efekcie odczytujemy śmieci. W związku z tym w przypadku odczytu nie jesteśmy w stanie całkowicie tutaj wykorzystać hardware'u, natomiast wykorzystamy ten timer TCB1 do generowania programowych opóźnień. Natomiast nie będziemy wykorzystywać możliwości hardware'owego generowania strobów odczytu. No a więc tutaj będziemy musieli troszeczkę machać pinem I/O. Oczywiście ten problem dałoby się rozwiązać, gdybyśmy wykorzystali jakiś zewnętrzny układ zatrzasku, na przykład jakiś zatrzask typu 573. No i w tym momencie ten strob odczytu podalibyśmy nie tylko do pamięci, ale także do odpowiednie wejście tego zatrzasku, co spowodowałoby, że w chwili, kiedy ten strob staje się nieaktywny, jednocześnie zatrzaskiwana jest wartość wystawiana przez pamięć, którą później możemy sobie odczytać w dowolnym czasie przez mikrokontroler. Koncepcja bardzo prosta, ale wymaga dodatkowego zewnętrznego układu scalonego. Gdybyście chcieli z niej skorzystać, no to jak widzicie, rozwiązanie jest bardzo proste do zaimplementowania. Oczywiście ten timer również będziemy musieli wyzwalać przez Event System, w związku z tym konfiguruję sobie tutaj kolejny kanał Event System, tym razem kanał pierwszy. No i teraz przejdźmy do naszych funkcji odczytu i zapisu pamięci, które będą wykorzystywać właśnie timery. Jak widzicie, funkcja zapisu będzie całkowicie wykorzystywać hardware, w związku z tym ona nam nawet się uprości i wygląda bardzo podobnie jak ta funkcja poprzednia. A mianowicie najpierw wystawiamy oczywiście adres, następnie zmieniamy sobie kierunek portu odpowiadającego za przesyłanie danych na wyjście, wystawiamy te dane wyjściowe, które chcemy zapisać, następnie kasujemy flagę influx, za chwilę Wam powiem dlaczego, i wyzwalamy timer. No i teraz, zanim dalej będziemy wykonywać kod, musimy poczekać na wygenerowanie tego impulsu strobu zapisu. W przypadku bardzo szybkich pamięci ten czas, jaki będziemy musieli zaczekać, będzie bardzo krótki, ale w przypadku pamięci o długim czasie dostępu ten czas może być zdecydowanie dłuższy. Stąd też możemy się łatwo przekonać o tym, czy timer już zakończył generowanie impulsu, kasując właśnie flagę, która sygnalizuje nam stan pracy timera. Ponieważ ta flaga nie jest automatycznie kasowana hardware'owo, stąd też przed kolejnym wyzwoleniem timera ja ją muszę skasować, a jak pamiętacie, flagi w większości mikrokontrolerów, w tym AVR, kasujemy poprzez wpisanie wartości 1 na bit odpowiadający właśnie tej kasowanej fladze. No więc jak widzicie, w przypadku zapisu sytuacja jest bardzo prosta. W przypadku odczytu sytuacja jest bardzo podobna. Tutaj nie posługujemy się hardwarem, w związku z tym wszystko generujemy software'owo, a więc jak widzicie, najpierw sobie aktywuję sygnał OERD, tak jak to robiłem wcześniej. Przy pomocy tego rejestru OutCLR mogę selektywnie skasować wartość tego pinu. Następnie kasuję sobie stan flagi sygnalizującej pracę timera, dzięki temu będę mógł go później właśnie wykorzystać do odmierzania czasu. Aktywuję timer przez Event System, czekam aż ten timer skończy generowanie impulsu, odczytuję dane, następnie deaktywuję strob odczytu pamięci, no i zwracam odczytaną zawartość. Oczywiście pro forma możemy sprawdzić, czy te funkcje rzeczywiście nadal poprawnie działają. No jak widzicie, działają one absolutnie poprawnie. Przy okazji możemy sobie zobaczyć na oscylogramach, jak wyglądają generowane stroby odczytu zapisu. Jak widzicie, one też wyglądają absolutnie poprawnie. No a więc możemy przejść do dalszej części naszego programu. No to skoro mamy możliwość generowania sprzętowego opóźnień z rozdzielczością sięgającą rozdzielczości użytego zegara taktującego mikrokontroler, to napiszmy sobie jeszcze jedną funkcję, która może być bardzo przydatna. Ja ją nazwałem, jak tutaj widzicie, mem access time. Ona będzie realizować polecenie, które nazwałem sobie access time. No i rzućmy okiem, jak ta funkcja wygląda i co ona robi. Ta funkcja będzie przyjmować parametr, jakim jest czas dostępu do pamięci przy zapisie oraz opcjonalny parametr, jakim jest czas dostępu do pamięci przy odczycie. Ponieważ w większości układów te czasy są takie same, w związku z tym ten drugi parametr będzie opcjonalny i jeżeli podamy tylko ten pierwszy parametr określający czas dostępu przy operacji zapisu, to automatycznie zostanie on w takiej sytuacji użyty także jako parametr określający czas dostępu do pamięci przy operacji odczytu.
odczytu. Jak widzicie, napisałem sobie tutaj taką funkcję pomocniczą o nazwie getAccessTimeVal, która pobiera mi parametr, sprawdza, czy ten parametr mieści się w dopuszczalnym zakresie, czyli jest większy od 1 i mniejszy od 10 tysięcy nanosekund. Jeżeli nie, to oczywiście informuje użytkownika o potencjalnym błędzie. Następnie ten parametr jest konwertowany na wartość, którą należy wpisać do rejestru porównania odpowiedniego timera. Tutaj, jak widzicie, mamy ten wzór, który umożliwia nam przeliczenie wartości, a następnie wpisuję go do rejestru porównania, czyli tego rejestru comp, timera B0, który dla przypomnienia generuje mi strop zapisu i opcjonalnie timera B1, który generuje mi czas potrzebny przy operacji odczytu. Następnie informujemy użytkownika o ustawionych parametrach. Te parametry mogą się nieco różnić od tych, które zostały wybrane, ze względu na ziarnistość związaną z okresem zegara taktującego mikrokontroler, a co za tym idzie zegara taktującego w tym przypadku timer. No to teraz przetestujmy, jak to działa. Odpalam sobie w tym celu RealTerma. Jak widzicie, wysyłam odpowiednie polecenie z odpowiednimi wartościami, no i uzyskuję potwierdzenie, że rzeczywiście takie czasy trwania zostały ustawione. Dodatkowo mogę sobie to podglądać na oscyloskopie i zobaczyć, czy rzeczywiście tak to działa. Jak widzicie, działa wszystko fantastycznie. No to teraz możemy przejść do realizacji zadania, dla którego stworzyliśmy ten cały program, a mianowicie funkcji, która będzie miała za zadanie przetestować poprawność działania pamięci SRAM. Ale zanim napiszemy odpowiednie funkcje testujące, musimy się zastanowić, w jaki sposób pamięć SRAM może być uszkodzona, czy też ogólnie w jaki sposób uszkadzają się pamięci półprzewodnikowe. Wydawać by się mogło, że najprostszy test pamięci SRAM to test, w którym po prostu zapisujemy jakąś wartość, a następnie odczytujemy i spodziewamy się, że to, co odczytaliśmy, będzie równe temu, co zapisaliśmy. Jednak wiele typów uszkodzeń pamięci powoduje, że tak prosty test może nie wykazać problemu. Dlatego musimy się nieco bliżej przyjrzeć typowym uszkodzeniom. Zacznijmy od tego, że wiele problemów z pamięcią wcale nie leży w samym chipie, a leży raczej na przykład na PCB czy w połączeniach pomiędzy mikrokontrolerem, mikroprocesorem, a pamięcią półprzewodnikową, czyli uszkodzenia samego PCB, zimne luty, uszkodzenia ścieżek, uszkodzenia np. kondensatorów odsprzęgających, problemy z zasilaniem. W oczywisty sposób tego typu uszkodzeń, tego typu problemów nasz tester nie wykaże, ponieważ nie testuje on pamięci w układzie. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę z fundamentalnych ograniczeń testerów pamięci półprzewodnikowych, które testują poza układem. Takie testery mogą wykazać, że pamięć działa poprawnie, niemniej jednak wcale to nie znaczy, że w samym układzie elektronicznym taka pamięć również będzie działać poprawnie. Jak wiemy, pamięci równoległe wymagają poprowadzenia wielu równoległych ścieżek, kilkunastu, kilkudziesięciu linii adresowych, 8, 16, a nawet 32 linii danych. Takie równoległe prowadzenie ścieżek prowadzi do przesłuchów pomiędzy poszczególnymi ścieżkami, wzajemnego zakłócania się. Przy niższych częstotliwościach to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, natomiast jeżeli pracujemy z wyższymi częstotliwościami, to z pewnością będzie stwarzać to problemy. Dlatego pamiętajmy, że taki zewnętrzny tester może wykryć nam problemy z pamięcią, ale w żaden sposób nie jest w stanie wykryć nam problemów związanych z samym projektem PCB czy projektem elektrycznym układu. Także jeżeli na przykład w nowo projektowanym układzie coś nam nie działa, to być może wina wcale nie leży w samej pamięci, ale na przykład w projekcie PCB, w sposobie prowadzenia ścieżek, czy też na przykład zasilania pamięci. Musimy pamiętać, że mimo iż używane pamięci należą do klasy układów cyfrowych, to tak jest tylko z zewnątrz. W środku występują liczne wzmacniacze, które z natury są analogowe, w związku z tym pamięci są bardzo podatne na problemy z zasilaniem. To oczywiście w szczególny sposób będzie dotyczyło pamięci dynamicznych DRAM, w których informacja jest przechowywana w postaci ładunku na bramce tranzystora. Informacja w postaci ładunku jest następnie zamieniana na informację cyfrową przy pomocy wzmacniaczy, a więc układów analogowych. Także zanim zaczniemy podejrzewać sam układ pamięci o uszkodzenie, dokładnie sprawdźmy warunki jego zasilania oraz połączenia elektryczne, w szczególności czy gdzieś nie doszło do przerwy, ewentualnie zwarcia kilku linii, co może dawać bardzo dziwne efekty. Te problemy, o których wspomniałem, mogą dotyczyć także samego połączenia pamięci z testerem. W związku z tym, zanim przejdziemy do testowania pamięci, musimy najpierw sprawdzić, czy same połączenia elektryczne z testowanym chipem są prawidłowe. No to zacznijmy od sprawdzenia magistrali danych. W tym naszym testerze występuje polecenie D, które określa szerokość magistrali danych od 1 do 8 bitów. W związku z tym zaczniemy test pamięci od sprawdzenia, czy wszystkie linie danych są prawidłowo połączone z testowaną pamięcią. W tym celu moglibyśmy próbować zapisać kolejne wartości do jakiejś wybranej komórki pamięci, a następnie sprawdzić, czy odczytujemy dokładnie to samo. Natomiast inny bardzo prosty test i zdecydowanie przy okazji szybszy polega na zapisywaniu wartości 1 na kolejne bity, natomiast na wszystkich pozostałych bitach będzie wartość 0. Dzięki temu dla 8-bitowej magistrali danych musimy dokonać maksymalnie 8 zapisów i odczytów.
odczytu. W przypadku, kiedy mamy tylko jedną linię danych, wystarczy jeden zapis i jeden odczyt. Oczywiście wszystkie operacje możemy przeprowadzić na jednym adresie pamięci. Wybrana komórka nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Musimy tylko pamiętać o jednej rzeczy. W przypadku, kiedy dana linia danych jest niepodłączona, to ze względu na pojemności magistrali, przy szybkim zapisie i odczycie możemy odczytywać to, co przed chwilą zapisaliśmy, mimo że pamięć nie będzie działać prawidłowo. Problem ten możemy spróbować rozwiązać opóźniając odczyt, ale tak naprawdę wyjdzie on nam także w innych testach pamięci. No to przejdźmy do praktycznej implementacji tego algorytmu. Ja sobie tutaj napisałem taką funkcję, którą nazwałem databus test i jak widzicie, ta funkcja nie robi nic innego, jak zapisuje odpowiednią maskę bitową z jednym ustawionym bitem, a następnie odczytuje i porównuje, czy to, co zapisaliśmy, jest równe temu, co odczytaliśmy. Potem robię jeszcze jedną rzecz, mianowicie zapisuję inwersję tej maski i ponownie to odczytuję i sprawdzam, czy w przypadku inwersji też wszystko jest ok. Ta inwersja daje mi jeszcze dodatkową możliwość wykrywania sytuacji, w której jakaś magistrala potencjalnie by się dziwnie zachowywała, dając na przykład ciągłe odczyty 0 lub 1. Ale to też powinno wyjść oczywiście w tym wcześniejszym teście. Tutaj całe skomplikowanie tej funkcji wynika wyłącznie z tego, że ta moja magistrala danych może mieć szerokość od 1 do 8 bitów, w związku z tym muszę dodatkowo, tak jak tutaj widzicie, maskować bity, które są niewykorzystywane, po to, żeby nie mieć pozornych błędów w odczycie pamięci. Natomiast cała funkcja chyba jest na tyle prosta, że nie wymaga jakoś szczególnego omówienia. No i oczywiście bieżące informacje są wysyłane na terminal, także użytkownik będzie widział, co się dzieje, tak jak tutaj zresztą widzicie w realtermie. Także tak jak tutaj widzicie, ja sobie odpalam aplikację, odpalam sobie ten test, no i widzę w realtermie, że rzeczywiście następuje testowanie magistrali danych. Przy okazji wyświetlam sobie właśnie tą maskę, przy pomocy której testuję. No gdyby tutaj mi wypadł jakiś błąd, no to oczywiście ten test zostałby przerwany i od razu widziałbym, na jakiej linii danych mam błąd, czyli potencjalnie na przykład błędne połączenie albo błędne działanie pamięci. No to teraz napiszemy sobie funkcję bardzo podobną, tylko testującą linie adresowe, gdyż ten sam problem może właśnie występować przy adresach pamięci. W przypadku uszkodzenia linii adresowej będziemy mieli problem z nakładaniem się obszarów pamięci. A więc zakładając, że na przykład mamy pamięć o pojemności 64 KB i uszkodzeniu uległa najstarsza linia adresowa A15, w takiej sytuacji ten 32-kilobajtowy blok, tak jak tutaj widzicie, powieli nam się i niezależnie czy A15 będzie miało stan 0 czy 1, będziemy odczytywać jeden 32-kilobajtowy blok pamięci. Wykrycie tego typu problemów jest relatywnie proste. Tak jak widzicie, ja sobie tutaj napisałem taką kolejną funkcję, którą nazwałem address test. Na początku, tak jak w przypadku tej funkcji, która sprawdzała linię danych, ustawiam sobie odpowiednie maski o długości takiej jak liczba linii adresowych. I teraz do komórek pamięci, dla których adres na jednym bicie ma wartość 1, a na wszystkich pozostałych ma wartość 0, wpisuję sobie wartość 0. No i tak jak tutaj widzicie, jeżeli takich linii adresowych mam 16, to znaczy, że mam 16 takich wyselekcjonowanych komórek, dla których tylko jeden bit adresu wynosi 1. Zaraz zobaczycie, do czego mi to posłuży. No i teraz możemy przejść do właściwego testu. W tym teście znowu będziemy przemiatać linie adresowe w taki sposób, że tylko jeden bit linii adresowej ma wartość 1, a wszystkie pozostałe mają wartość 0. W pierwszym kroku odczytujemy wartość komórki pamięci, no i jak spodziewamy się, powinna ona wynosić 0. Jeżeli nie, to znaczy, że z pamięcią jest coś nie tak i przerywamy test. Następnie pod tak wyselekcjonowany adres wpisujemy negację, czyli wartość FF. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli jakaś linia adresowa jest uszkodzona, to w tym momencie nie może ona być wykorzystywana do selekcji adresów, w związku z tym następuje pozorne nadpisanie kilku komórek pamięci. W takiej sytuacji, jeżeli teraz ponownie odczytamy te wyselekcjonowane komórki pamięci, to więcej niż jedna komórka pamięci będzie miała wartość FF. W ten sposób możemy wykrywać właśnie problemy związane z uszkodzeniem linii adresowej. No jak widzicie, w takiej sytuacji mój test zostanie przerwany, a użytkownik zostanie poinformowany, z jaką linią adresową jest problem. No i tak jak tutaj widzicie na tym przykładzie, odpalam sobie ponownie realterma, robię sobie test, przy czym celowo doprowadziłem do sytuacji takiej, w której linia adresowa A12 nie działa poprawnie. No i zobaczcie, test rzeczywiście się wykonuje, no i pokazuje mi, że mamy problem. Problem przy masce 7FF, co odpowiada właśnie uszkodzeniu linii adresowej A12, która w tym przypadku nie istnieje. No to wykonajmy sobie ponownie ten test, tym razem podając, że mamy prawidłowo tylko 11 linii adresowych. Wykonuję go. No i jak widzicie, tym razem wszystko jest ok. A więc te dwa testy, które przeprowadziliśmy do tej pory, umożliwiają nam sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy testerem a pamięcią oraz wykrycie bardzo poważnych błędów pamięci. No to teraz przejdźmy do testów nieco bardziej subtelnych. Ostatni test, który przeprowadzimy, będzie testował integralność każdej komórki pamięci SRAM, a w związku z tym będzie testem najdłuższym, najbardziej czasochłonnym.
Działanie tego testu prześledzimy sobie na przykładzie funkcji memtest, która właśnie go implementuje. Aby wykryć typowe uszkodzenia pamięci polegające na zwarciu linii danych na przykład do VCC albo do masy, albo w ogóle do uszkodzeniu danego pinu I/O linii danych, musimy przeprowadzić test, który polega na tym, że na poszczególne bity linii danych wpisujemy wartość 1 przy pozostałych bitach równych 0, a następnie próbujemy to odczytać i sprawdzić, czy odczytujemy dokładnie to samo, co zapisaliśmy. Potem dokonujemy negacji takiej utworzonej maski, ponownie to zapisujemy, odczytujemy i znowu sprawdzamy, czy to, co odczytaliśmy, jest równe temu, co zapisaliśmy. Jeżeli odczytywana wartość różni się od zapisywanej maski, to znaczy, że dana komórka pamięci jest uszkodzona i możemy nawet wskazać w tym momencie, który konkretnie bit jest uszkodzony. Także jeżeli testujemy pamięć, która ma szerokość magistrali danych wynoszącą 8 bitów, to każda komórka tej pamięci jest zapisywana i odczytywana 16 razy. A więc widzimy, że dla pamięci o bardzo dużych pojemnościach, na przykład tak jak ta moja pamięć o pojemności 512 KB, ten test będzie dosyć czasochłonny. Tak jak widzicie, ja sobie te wszystkie funkcje tutaj zintegrowałem w taką jedną funkcję, którą nazwałem Start Mem Testing. Dodałem odpowiednie polecenie test do tej mojej listy rozpoznawanych poleceń, a więc teraz jeżeli w GrillTermie wydam polecenie test, to ta funkcja zostanie wywołana. Użytkownik na początku zostaje poinformowany o tym, dla jakiej liczby linii danych i adresowych przeprowadzamy test. Użyte czasy dostępu do pamięci zarówno przy odczycie, jak i zapisie, a następnie wywołujemy kolejne testy. Błąd dowolnego z tych testów powoduje, że już dalej nie testujemy tej pamięci, zazwyczaj to nie ma sensu, tylko informujemy użytkownika o przyczynie błędów. No i tak po kolei wykonujemy sobie testy magistrali danych, następnie magistrali adresowej, a następnie testy pamięci dla poszczególnych masek odpowiadających poszczególnym ustawionym bitom magistrali danych. Także jeżeli mamy na przykład tylko magistralę danych jednobitową, to wykonujemy jeden z tych testów, natomiast jeżeli mamy magistralę danych 8-bitową, to wykonujemy wszystkich 8 testów po kolei. No i jeżeli one wypadną pozytywnie, to użytkownik jest oczywiście o tym informowany. W GrillTermie sobie przetestuję tą moją pamięć o pojemności 512 KB. No jak widzicie, wszystko idzie sprawnie i ok, a cały test zajmuje jakieś 40 sekund. Nie jest źle, ale też nie jest dobrze, więc zastanówmy się, gdzie ewentualnie możemy wprowadzić jakąś optymalizację, żeby spróbować te testy przyspieszyć. Oczywiście takich miejsc, które w tym programie można zoptymalizować, jest wiele. On jest daleki od ideału, natomiast skupmy się na takich miejscach, które są zupełnie oczywiste, które bardzo łatwo możemy poprawić. A więc musimy się skupić na tych funkcjach, które są najczęściej wywoływane. Dwie najczęściej wywoływane funkcje w trakcie testów to jest funkcja zapisu i odczytu komórki pamięci, a więc te funkcje SRAM write oraz SRAM read. Jak widzimy, obie funkcje wywołują taką funkcję setaddr, która ustawia odpowiednie bity na magistrali adresowej, a ponieważ ta nasza magistrala adresowa jest troszeczkę pokręcona ze względu na to, że ona jest realizowana na różnych portach I/O mikrokontrolera, w związku z tym czas wykonania tej funkcji jest relatywnie długi. Dlatego spróbujmy ją nieco zoptymalizować. A jak ją najlepiej zoptymalizować? Ano po prostu wyrzucić. Ponieważ w tych naszych funkcjach testujących pamięć po każdym zapisie odczytujemy tą samą komórkę pamięci, wobec tego nie ma potrzeby ponownie wystawienia adresu, ponieważ ten adres już tam się znajduje. Wobec tego napisałem taką funkcję zmodyfikowaną, która odczytuje podaną komórkę pamięci, ale bez wcześniejszego zapisu adresu. Ta prosta modyfikacja, którą tutaj widzicie, powinna spowodować pewne istotne oszczędności czasowe. No więc poprawiłem sobie te pozostałe funkcje w taki sposób, ażeby po tym zapisie do komórki pamięci wykorzystywały tą moją zmodyfikowaną funkcję odczytu. Kompiluję sobie program, odpalam sobie GrillTerma, odpalam sobie dokładnie taki sam test pamięci. No i jak widzicie, w tym przypadku ten test zajął mi już tylko 25 sekund, a więc uległ znacznemu skróceniu. Oczywiście w tym programie istnieją jeszcze dalsze możliwości optymalizacji, ale to by wymagało trochę zwiększenia jego komplikacji i pewnie nie miałoby sensu, dlatego że ten czas 25 sekund już jest czasem całkiem przyzwoitym. No to teraz przetestujmy sobie kolejny układ pamięci SRAM, tym razem układ TMM2016. Jest to pamięć o pojemności 2 KB, o organizacji 2 kilo razy 8 bitów, o czasie dostępu, jak tutaj widzicie, 100 nanosekund, a więc całkiem szybka. Te pamięci, które posiadam, pochodzą właśnie z wylutu, a więc nie mam pewności, czy one w 100% działają, dlatego wykorzystam to oprogramowanie, które przed chwilą napisaliśmy, do tego, żeby je przetestować. No to nadeszła pora, aby zaglądnąć do noty katalogowej tej pamięci. Jak sobie porównamy pinout tej pamięci oraz pamięci, którą wcześniej wykorzystywałem, czyli tej pamięci K6X4008C, to zauważycie, że te pinouty są właściwie identyczne. Jedyna różnica tylko polega na tym, że w przypadku tej pamięci 2 KB mamy oczywiście mniej linii adresowych. I to dobra wiadomość, dlatego że teraz, bawiąc się tą moją płytką, będę musiał tylko zmienić położenie paru przewodów. A więc tak jak widzicie, tutaj sobie delikatnie usuwam tą starą płytkę pamięci.
No i powolutku wsuwam tą moją nową pamięć o pojemności 2 KB. Jak widzicie, na płytce stykowej nie jest to łatwe zadanie, ale gdybyśmy sobie zrobili ładne PCB, to prawdopodobnie byłby to proces bardzo łatwy, w szczególności gdybyśmy użyli podstawki typu ZIF. No to jak z sukcesem sobie włożyłem tą pamięć, to teraz jeszcze tylko muszę zmienić położenie kilku połączeń, ale dosłownie tam 2 czy 3 połączeń, więc to żaden problem. No i właściwie mam układ gotowy do testów. No to najpierw sprawdźmy, czy ten mój program jest w stanie wykryć jakiś oczywisty błąd. Jak tutaj widzicie, ja wysyłam sobie przez Realterma polecenie konfiguracyjne, w którym poinformowałem to moje oprogramowanie, że mam do dyspozycji 12 linii adresowych, podczas kiedy mam do dyspozycji oczywiście tylko 11, a więc powinien wystąpić błąd. Odpalam sobie test, no i rzeczywiście widzicie, że pojawił się błąd. Jak wiecie, ten błąd wynika z tego, że skoro nasza pamięć ma tylko 11 linii adresowych, a ja wskazałem, że ma 12, to znaczy, że te górne 2 KB tak naprawdę nie istnieją, a więc jakikolwiek zapis do tej górnej części pamięci de facto będzie zapisem do tych dolnych 2 KB, a więc będzie nadpisywał zawarte tam dane. Ponieważ ten napisany przeze mnie program testuje tego typu sytuacje, nic wobec tego dziwnego, że zgłasza nam po prostu błąd. A więc podsumowując, jak widzicie, udało nam się zrobić w pełni funkcjonalny tester pamięci SRAM i myślę, że na tym warto zakończyć ten odcinek, dlatego że on już jest i tak niezwykle długi, trwa ponad 45 minut, a więc pobiłem chyba rekord na moim kanale. Ale to oczywiście nie koniec. Zapraszam Was do zobaczenia kolejnego odcinka z tej serii, w którym zajmiemy się kolejnym typem pamięci, a mianowicie pamięciami typu Flash EEPROM. Także do usłyszenia, nie zapomnijcie jak zwykle zostawiać komentarzy, lajków i subskrybować mój kanał. Cześć!